dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Namaste. Namaste. To wylądowaliśmy w Kolkacie na szybkiego i jesteśmy w takim miejscu. Widzicie, co się dzieje. Tak, ale jeszcze nie wracamy do domu. Właśnie przekinowaliśmy się i ruszamy na Andamany. Na tydzień czasu tam, ostatni przystanek. Nie? No jeszcze do Kolkaty tu wrócimy pewnie, czyli no na pewno, bo stąd wylatujemy. Jeden dzień spędzimy tutaj na mieście po prostu na szybkiego. Rano przylatujemy i w nocy wylatujemy, nie? Więc Kolkata będzie na szybkiego w sumie tylko, nie? Nie możemy się doczekać, zmiana klimatu ze śniegu na tropiki. Trochę plaży trzeba, cały czas w górach i w zimnie, teraz trzeba się ogrzać i opalić trochę, nie? Dobra, tyle. Witamy Andamany. Capital of the Andaman, Port Blair. Welcome us with the rain. But actually it's not bad, it's finished already. Kurna, już jesteśmy 26,5 godziny w podróży. Rzeźnia. Ja to w ogóle prawie nie spałem. Zmęczony. Teraz jeszcze w samolocie to kurna, przede mną dzieciak non stop przeszczał, kurna. Chciałem zasnąć, ale się nie dało. Nie no, spoko. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze przed nami ze 3 godziny, bo zmieniamy wyspę. Tutaj wrócimy sobie, ale na dzień dobry lecimy na wychillowanie się na taką najpopularniejszą tutaj, nie? I niby jedna z najlepszych plaży w Azji, tak mówią. Kolejne z 3 godzinki i na miejscu. A tak, zobaczcie jeszcze sobie z okna, jak wygląda Port Blair. Szybko, ładnie i przyjemnie, jesteśmy na łódce już. Wygląda w ten sposób. Kurna, siedzonka very comfortable, very, very nice. So, should be 2 hours, 15 minutes to arrive to Havelock Island. Na zewnątrz nuta leci. Proszę bardzo. Kurna, melanżowa łódka. Sklepik tutaj, każdy. Spoko. Może być. A to są te główne wyspy, bo te cała Andaman jest 300 km i to jest złożone z kilku wysp. Wbijamy się na tą wyspę Havelock. Zmęczeni, so tired, big time. Ale dobra. Trzeba się dostać teraz do naszego hotelu, resortu, czy co tam, jak to tam nazwać, który jest z drugiej strony wyspy, przy tej najfajniejszej plaży. W sumie, kurna, nie wiem dlaczego tam wybraliśmy. Powinniśmy tu w mieście zostać, a sobie pojechać na plażę jutro po prostu. No ale dobra, wybraliśmy sobie tam miejsce. Trzeba sobie tam pojechać teraz, nie? Dobra, wkraczamy do miasteczka. Chyba trzeba najpierw coś zjeść pewnie, zanim się ruszymy stąd. Dobra, cała mordę. No dobra, zatrzymaliśmy się zanim ruszyliśmy do naszego hotelu jeszcze w restauracji. Trzeba zjeść oczywiście, nie? W końcu coś porządnego, nie jakieś tam snaki tylko, co jemy. I jak na razie 30 godzin, równiutkie 30 godzin jesteśmy w trasie. Pewnie z godzinę nam się zejdzie, będzie ponad 30 godzin jak z hotelu do hotelu. Miazga, co? Mały update, sytuacja wygląda tak. Dzień dobry, jest niedziela. Wczoraj, no nie za dużo zrobiliśmy. Chcieliśmy jeszcze pojechać do miasta, zobaczyć jak to wygląda życie nocne w sobotę, ale byliśmy tak zajechani, że padliśmy, normalnie padliśmy. Dosyć wcześnie, chyba już 9 była.
Na razie, nie? 2 dni się nie spało, taki jest rezultat. No ale dobra, jesteśmy w resorcie, dzisiaj jest w miarę wcześnie, 8 godzina mniej więcej. Idziemy na tą plażę zobaczyć, która jest parę set metrów w tamtą stronę. A to jest nasz resort, restauracja, w której jesteśmy. Nasz pokój jest naprzeciwko, tam jest taki mały yardzik. Wszystkie pokoje są dookoła tutaj. Nawet spoko, kurde, powiem, za tą cenę co zapłaciliśmy jest całkiem dobre, nie? Adekwatnie do ceny. Zobaczmy jak to wygląda tutaj dookoła za parę minut. No to dobra, zjedliśmy. Tak wygląda tutaj recepcja. Proszę bardzo. To jest właśnie ten yardzik co mówiłem. Pokoje są tutaj. Nasz kurna z gaciami wywieszonymi po górach, trzeba było je wyprać. Zobaczmy jak to wygląda. Oczywiście bajzel, typowo łóżko, wiatrak, klimatyzacja, telewizor jest, nawet nie sprawdzałem. Tu jest kolejne pranie zrobione dzisiaj. O proszę, zwykłe, ale łóżko jest wygodne. Przyjemnie tutaj, chłodno, w miarę jest elegancko, elegancko. My nie narzekamy. Żeby tylko pospać, jest tu bardzo miło, a obsługa jest genialnie miła. Dobra, to jest nasz resort tutaj z tym czerwonym dachem. Spokojnie, nic się nie dzieje. Drzewka, palemki, co tu więcej chcieć. Mamy jakieś niecałe 500 metrów niby do plaży, spokojnym kroczkiem, 5 minut pewnie. W końcu kurna jest ciepło i w końcu jest kurna bezchmurnie praktycznie. Tego nam brakowało. There is a moon. Where is the moon? Ah yeah, there is actually. Oh, you want to see? Unfortunately in the Himalayas we didn't have the great visibility due to the clouds. Now it's perfect, so today lazy. We go to the beach for the probably half a day, we'll see, and then we're gonna do the tour around. Welcome to Radhanagar Beach, a blue flag certified beach. No to wchodzimy na nią. Zobaczymy jak to wygląda. No wcześniej to tutaj za wiele się nie dzieje. Azjaci właśnie mają to do tego, że na plażę przychodzą dopiero jak słońce się zniża i jest nie tak gorąco, nie? Odwrotnie niż my. Od rana plażowanie. Słońce piec się. Tu jest parking dla motorków. Tutaj właśnie jest pętla autobusowa. Co właśnie ciekawe, tutaj mają kurna komunikację miejską, nie? No wyspa nie jest aż taka mała, bo to ma z miasta tutaj to jest 11 km. Tam pewnie w długości do następnej wioski też pewnie będzie miała z 8. Więc normalnie tutaj kursują autobusy publiczne. Nie jak w Tajlandii tuk-tuki czy jakie tego typu rzeczy, ale normalne, legalne, wielkie busy. Ciekawostka taka. No to co? Zobaczcie to. Jesteśmy na tej najsłynniejszej plaży południowej Azji, która została wybrana najpiękniejszą plażą w południowej Azji i chyba w top 10 świata. No kurwa, pięknie. Piaseczek. Pyłek. Piasek, pyłek. Kurna, bosko. Kurczę, ale wali po oczach. Jest tak jasno. Trzeba okulary zaraz wygrzebać z plecaka, bo normalnie nie można otworzyć ich, nie? Tak odbija od tego piasku. Ale co dobra rzecz tutaj, to widzę, tam jest ekipa sprząta plażę. To jest bardzo miło. Dobra, tu jest miejscóweczka. Rozbijemy się tu.
take a drive, take a drive. That's the end of the road. That's it, the end of the island, the end of the road. We did the whole tour, almost every road. Actually, there is one little yet to discover, but that's later probably. It's great, it's nice, good weather finally. Hey, so cool, huh? You like to play, I like to play, but very skinny dog. Dobra, dotarliśmy do następnej plaży. Jak ona się nazywa? Kalapatar Beach. Czyli jak przy poprzedniej są tu jakieś stragany. Można kupić żarcie i pamiątki. Dobra, to wylądowaliśmy na tej plaży Kalapatar. Też całkiem wygląda. Tutaj jest to chyba jedna z ostatnich plaż. Tutaj jak ta ulica dochodzi, bo tam jeszcze był dalej jeden resort. Podejrzewam, że też mają plażę. Jakąś przy sobie, mniejszą. Dobra, z powrotem w porcie na zachodzik słońca. Niestety ten półwysep nam trochę grodzi drogę. Już nie wyrobiliśmy się w tamtą stronę na plażę, na zachód słońca, więc zatrzymaliśmy się tutaj po prostu. Trafik na wyspie. Weszliśmy tutaj na market. Mnóstwo ludzi. Jest i trafik wielki. Jakieś smażone dzisiaj na kolację. Nie wiem co to jest. Zajebiste. Będzie się kalić. Black Crocket. Tutaj wyspa żyje nocą. A to porcja czuł jakieś nudle tutaj jajeczne. Kurna, ale tu dają porcje wielkie. Yeah, it's huge, Kurna, powiem wam, zajebiste te żarcie, kurna, ta fura jedzenia, to wszystko 300 kosztowało. Ja pierdzielę, normalnie czuję się jak beczka, kurna. Ale zajebiście, jest bardzo dobrze tutaj. Kurna, uwielbiam ten kraj dla jedzenia. O, proszę, to jest właśnie ten autobus, o którym mówiliśmy wczoraj. Tutaj dojeżdża do tej pętli i zawija się z powrotem. Tu widzę numer 3. Nie wiem, czy to jest linia, czy coś, ale możliwe, bo drogi tak się rozchodzą, żeby były ze 3 linie, nie? No właśnie, mamy kolejny dzień dzisiaj. Znowu na plażę, tą samą robimy bardzo podobny kurs dzisiaj. Znowu wybieramy się na tą najfajniejszą plażę tutaj, podobno. Dobra, ciekawostka dnia. For your safety from crocodiles. Właśnie, bo w tych wodach tu na Andamanach żyją krokodyle morskie i rzadko zdarzają się ataki, ale raz na jakiś czas, na parę lat jest takowy, nie? Więc trzeba uważać, chociaż tutaj niby technicznie było, ale to parę lat temu. Jeden się zabłąkał, nie? No ale luz. Mam nadzieję, że żadnego nie będzie dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje ponownie.
Klasyczek. Znowu deszcz. Kurna, już padał rano. Jak byliśmy na plaży, poszliśmy zjeść. Później było zajebiście, no ale luz, nie? Mniejsza o większość. Chcieliśmy zostać jeszcze jedną noc tutaj w naszym hotelu, ale wszystko zabukowane. Po raz kolejny się taka sytuacja nam trafia, że chcemy przedłużyć, a się nie da. Więc zamiast szukać coś na jedną noc tutaj ekstra, w ogóle wywróciliśmy własne plany do góry nogami i trafiliśmy tutaj do biura rządowych promów i kupiliśmy sobie bilet na jutro na następną wyspę, która jest jakieś 2 godziny drogi na północ w archipelagu. Mam nadzieję, że to zaraz przestanie padać, bo chcemy jeszcze na zachód słońca, na kolejną plażę, na której nie byliśmy tutaj. Prognoza była dzisiaj rewelacyjna, słoneczko cały dzień, a praktycznie większość czasu pada. Kuźwa, tak nie po farcie jedzie z tą pogodą na tym wyjeździe, strasznie nie po farcie. Kurna, cały czas coś nie tak z tą pogodą, no ale cóż, mniejsza większość, nie ma narzekania, przestaje troszkę przestaje, więc zaraz lecimy na następną plażę. Jednak kolejne zrządzenie losu sprowadziło nas z powrotem na naszą plażę. Again. Pojechaliśmy na tą ostatnią, nie? Nazywa się Elephant Beach. A okazuje się, że goście nas nie wpuścili, bo do 1:00 po południu można tam wchodzić. A po 1:00 już nie ma wstępu. Więc trzeba tam po prostu na cały dzień. Mała różnica teraz. Rano to tak troszkę tylko ludzi tutaj się kręciło, a teraz wieczorem o wiele więcej, nie?